Hiacynt wschodni to bylina z rodziny szparagowatych. Pochodzi ze wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, z obszaru od Azji Mniejszej do Palestyny. Występuje także na innych obszarach, ponieważ dziczeje. Roślinę można uprawiać zarówno w domu, jak i ogrodzie. Dostępnych jest wiele odmian różniących się kształtem i kolorem kwiatów. Uprawa. Ziemia powinna być żyzna, ale nie musi być jakaś super. Roślina jest tolerancyjna, nie znosi jedynie ziemi kwaśnych skrajnie i podmokłych. Stanowisko słońce, może być lekki cień, osłonięte od silnego wiatru. W czasie suszy należy je podlewać. Rośliny są ogólnie łatwe w uprawie, nie są całkowicie mrozoodporne, ale i tak są bardzo odporne na mróz. U mnie hiacynty zimowały w podwyższonej grządce i nie zmarzły. Podczas nocy są przymrozki do -6 lub nawet większe i kwiaty też sobie z tego nic nie robią. Cebulę sadzimy we wrześniu, mogą pozostać maksymalnie 4 lata w ziemi, im dłużej to jednak gorzej, ponieważ mogą zachorować od chorób, rosnąc non-stop na tej samej ziemi. Wykopujemy je, kiedy liście będą zasychać, czyli tak jak u innych cebulowych, w tym przypadku zazwyczaj koniec czerwca. Osuszamy i przechowujemy cebulę w chłodnym i przewiewnym miejscu do września. Dodatkowe informacje: rozstawa i głębokość zależy od wielkości cebul, głębokość zazwyczaj od 10 do 20, rozstaw 15 do 25. Zwracamy uwagę na to, aby odpowiednio je posadzić piętką do dołu. Istnieje około 100 odmian tych roślin. Warto je ściółkować, ściółka zmniejsza podatność na mróz. Podczas zakupu należy kupować jak największe cebule. Warto również zwracać uwagę na to, żeby kupować cebule, hiacynty przekwitnięte, które mają wtedy obniżoną cenę. W marketach zazwyczaj takie są i można je wtedy zakupić za grosze tak naprawdę. Pamiętajmy, że hiacynty, które rosną w ciepłym pomieszczeniu powyżej 20 stopni, zazwyczaj szybciej przekwitają niż w gruncie. W gruncie zakwitają koniec marca i kwiecień i kwitną przez 2 do 3 tygodni. Można kupić pędzone cebule w markecie na przykład lub samemu je podpędzić zimą. Cebule zakupione w sklepie ogrodniczym. Jednak jest w tym trochę roboty. Należy je posadzić w doniczce tak, aby cebula wystawała ponad powierzchnię. Następnie trzymać w 5-10 stopniach przez 8-10 tygodni i potem wnosimy je do pokoju na parapet i czekamy na kwiaty. Uwaga, cebulę potem sadzimy normalnie we wrześniu do gruntu, ponieważ te pędzone raczej już nie będą zakwitały dalej w domu. Wydaje się, że lepiej wsadzić je jednak do gruntu od razu, wtedy jest najmniej roboty, ponieważ nie każda osoba ma pomieszczenia o temperaturze 50 stopni, gdzie może je właśnie doprowadzić do tego okresu kwitnienia. Jeszcze jak one mają za ciepło, to szybciej przekwitają, także to też jest minus. Hiacynty, które rosną w gruncie już któryś rok z rzędu, należy je zasilać oczywiście nawozem wieloskładnikowym lub jakimś na przykład obornikiem rozcieńczonym. Hiacynty można roznalać z nasion, o ile je zawiążą, nie powtarzają jednak cech lub przez nacięcie lub drożenie cebul w celu zniszczenia stożka wzrostu. Wtedy wytwarzają się małe cebule, które zakwitają dopiero po 3-4 latach. Moim zdaniem najlepiej kupić w sklepie cebulę po obniżce, w sensie hiacynty, które przekwitły już i są po prostu już obniżone, tak jak wcześniej mówiłem, i można je kupić za grosze i wtedy one już będą normalnie kwitły następny rok, a nie musimy wtedy 3-4 lata czekać i jeszcze jest trochę skomplikowane z tym rozmnażaniem. Jeśli mamy hiacynty w doniczkach na zewnątrz, dla bezpieczeństwa lepiej je zabezpieczyć przed mrozem. Niektóre odmiany nie mogą być tak odporne jak te, które ja mam na przykład. Także każda odmiana ma inną mrozoodporność. Dzięki za uwagę, no i do następnego.